Bonjour! Poniedziałkowy, poranku! Siemanko widzowie, witam we Francji. We Francji, ponieważ jest 9 październik i to właśnie dziś. Za godzinę jest ustawka pod komisariatem z panią prawnik. Właśnie mam tam być o 9, a jest dopiero 8, więc zjemy coś, bo ostatni posiłek był wczoraj w Polsce. Także zjemy tu zaraz jakieś francuskie śniadanie, napijemy się wody i opowiemy co nieco o dzisiejszym poranku. Nie wiem, co z tym zrobić. Zabrałem ze sobą tą koszulkę, którą ostatnio przygotowałem, ale nie wiem, czy ona mi bardziej pomoże, czy zaszkodzi na tym komisariacie. Za bardzo sobie z nimi nie porozmawiam, bo mój francuski nie istnieje, a angielski jest taki sobie, więc jedynie co ja mogę zrobić, to ich jakoś rozbawić, a od komunikacji będzie właśnie moja pani prawnik oraz tłumacz. Espresso nacho może mi pomoże. Ogólnie wstałem dziś lewą nogą. Hotel, który sobie wybrałem na tą dzisiejszą noc, która była i ta, która będzie, bo przyleciałem do Paryża na 2 noce. No to ten hotel jest daleki od tego, co chciałbym, żeby było. To jest ten taki B&B, coś takiego, to takie jakby spanie w takich a la kajutach. Moja noc zaczęła się od polowania na komary wczoraj. Bo właśnie jak poszedłem spać, to słyszałem, jak mi tam coś brzęczy nad głową i bardzo mi się to nie podobało, tym bardziej, że coś tu na jakiś artykuł trafiłem, że we Francji niby jest jakiś teraz problem z komarami tygrysimi, które roznoszą jakiś syf, więc zacząłem wczorajszą noc od polowania na komary, zabiłem 3, no i później mogłem sobie już spać, nie? No to zasnąłem około 1 w nocy. Wstałem o 6 rano, żeby się tu jakoś dokulać tą komunikacją miejską. Najpierw autobus, później metro, później znowu autobus. No i w tym pierwszym autobusie Kanary, kobuchy. W sensie ci panowie, co bilety sprawdzają, oni tam byli. No i sprawdzili mój bilet, znaczy chcieli to zrobić, ale nie zrobili tego, bo nie miałem ze sobą biletu. Okazało się, że można zapłacić na miejscu i 22 euro zapłaciłem za ten autobus. Nic mnie to nie nauczyło, bo później od razu była przesiadka do metra i też bez biletu. I później znowu autobus, też bez biletu. Więc no, nie polecam ogólnie podróżowania bez biletu. Jakbym nie miał ze sobą tych 22 euro, żeby zapłacić na miejscu, no to byłaby lipa, bo właśnie było tam jednego takiego czarnoskórego, który on chyba nie miał przy sobie 20 euro, żeby zapłacić, tak jak ja. No i widziałem, że go tam właśnie trzymają, nie chcą go puścić, ogólnie cały autobus zatorowany, larmo, jakiś lament, bo się ludzie do roboty pewnie śpieszyli. No ale w końcu drzwi autobusu się zamknęły, zapłaciłem kartą za brak biletu, no i przyjechałem tu. Bon appétit. Merci. Omlecik. Bardzo delikatny omlecik.
Całkiem smaczne. Sam bym tego tak nie zrobił. Nigdy nie zgłębiałem tajników robienia właśnie omleta. Omlecik z serem, magnifique. Omlecik był bardzo dobry, ale teraz będą bardzo złe wieści. Sprawdziłem przed chwilą dokładnie i mój brak biletu poranny dziś nie kosztował mnie 22 euro, lecz 72 euro. 72 euro 140 to jest 330 zł. Mnie to kosztowało. Kurde, ale lipa. Ale jeszcze większa lipa miał taki jeden pan, który stał dziś naprzeciwko mnie w autobusie. Wyobraźcie sobie, że stoja właśnie w takim... A nie, to w metrze było, już później w metrze. Jedziemy sobie średnio fajnie w tym ścisku i taki jeden gościu stoi naprzeciwko mnie i zasłabł. Stracił przytomność. Obalił się, normalnie padł na ziemię. No i tak totalnie mi pod nogi, nie? No to zaczął go podnosić z takim jednym jeszcze właśnie uczestnikiem jazdy. Podnieśliśmy go, on wstał, popatrzał na nas. Nie wyglądał jakby był naćpany ani nic takiego, po prostu był zasłab po prostu. Duszno tam było. No i jedziemy dalej i on znowu, nie? Dup. Zaś jebnął gleba. No i później na następnej stacji takich dwóch panów normalnie go wyprowadziło tam na stację. Posiedli go na ławce i nie wiem co się dalej wydarzyło, bo my dalej pojechali, nie? No i tyle. Koniec tych historii. Koniec tych historii na moim śniadanku. Teraz robimy właśnie cięcie i idziemy na komisariat. Cięcie. Jesteśmy pod komisariatem. On jest tam, na drugiej stronie ulicy. Wygląda na to, że to jest ten sam komisariat, w którym skończyłem 3 miesiące temu po wspinaczce na Montparnasse. Już. To jest niemożliwe. Pół godziny to trwało. Powiedzieli mi, że następnym razem mam jeszcze do tego serduszka sobie dopisać, że I love France police. Wtedy byłem w euforycznym szoku, a teraz nie jestem. Teraz dysforia. Wiedzieliście o tym, że jest takie słowo jak dysforia? Jest i to jest przeciwieństwo słowa euforia. Także stoję tak właśnie pomiędzy euforią a dysforią. Bardziej w kierunku dysforii delikatnie, ale bez dramatu. No i czekamy sobie. Mam nadzieję, że jak wlezę tam znowu na ten... To się w ogóle nazywa Hotel de Police. Policyjny hotel. Mam nadzieję, że wypuszczą mnie dziś. Że wejdziemy tam tylko na moment. Ostatnio jak gadałem z panią prawnik, to ona mnie uspokajała i mówiła, że to jest łatwa sprawa, że nie mam się o co martwić, że to jest pikuś ogólnie. No to zaraz się dowiemy, jaki to jest pikuś. Mam nadzieję, że jak mnie tam wpuszczą do środka, na ten Hotel de Police, to tak samo mnie wypuszczą. Cięcie. Rozbawiła ich ta koszulka. Ale nie wszystkich ona rozbawi, podejrzewam, tak więc szybkie przebieranki. A teraz pójdziemy w jakieś przyjemne miejsce, żeby wszystko powiedzieć. Przerywamy vloga, aby nadać specjalny komunikat. Mianowicie, zabawa w rozdawanie gadżetów marki Yerbanot trwa w najlepsze. Ostatnio można było wygrać te okulary i one właśnie zostały wygrane przez Piotra Świątkowskiego. Teraz można wygrać pas. Taki zielony pas BNT z klamrą o wytrzymałości prawie 2 ton. Aby wygrać, musisz kupić dokładnie tą yerbę, dokładnie ten egzemplarz, który znajduje się w moich rękach, albowiem właśnie moje ręce umieszczają teraz w tym egzemplarzu taką karteczkę z napisem: gratulacje, wygrałeś pas BNT. Aby odebrać nagrodę, wyślij nam zdjęcie tej kartki na adres kontakt@yerbanot.com. Ta karteczka ląduje w tej yerbie. Już wiesz, co zrobić, aby wygrać. Dziękuję.
chwila przerwy w drodze na fajne miejsce. Zrobimy tą chwilę przerwy, żeby pani prawnik wysłać zdjęcia. Chociaż ona chyba automatycznie dostanie też z tej policji, to powinno zostać wysłane tam do tego biura, ale wyślemy w razie czego. Montparnasse, Eiffel Tower. Jesteśmy na dachu. Nie pytajcie, jak się tu dostaliśmy. Co tam robisz? Jest fez gorąco. Przebierzemy się w tą koszulkę białą. Upał absolutny. O wiele cieplej niż w Polsce. Ale dobra, wiem, wy chcecie wiedzieć, jakie są fakty. Jakie są istotne fakty z mojego życia. I jak tam moje sprawy związane z policją. Ano tak, że nie jest dobrze. Miałem nadzieję, że dzisiaj ostatni raz przyjeżdżam do Paryża, aby się tłumaczyć za tą ostatnią wspinaczkę. Niestety trzeba przyjechać ponownie. 4 grudnia. 4 grudnia mam ponownie przylecieć do Paryża, aby spotkać się z prokuratorem. I właśnie temu prokuratorowi mam wyjaśnić, co się wtedy stało i oni wtedy mnie ukarają. Tego 4 grudnia. Jeśli nie przyjadę tego 4 grudnia, no to sprawa trafi do sądu, no i sprawa wydarzy się we wrześniu przyszłego roku, czyli za 10 miesięcy dopiero sprawa w mojej sprawie się wydarzy, ale właściwie nie wydarzy się, bo my już w grudniu, 4 grudnia już przyjedziemy do właśnie prokuratury się tłumaczyć. Pamiętacie wtedy tą panią prawnik, którą poznałem kilka odcinków temu? No to dzisiaj się nie widzieliśmy. Widziałem się tylko z wysłannicą tamtej pani. To po prostu chyba taka dziewczyna, która pracuje tam u niej w biurze. Przyjechała do mnie, żeby się mną dziś zaopiekować. Była bardzo ładna, miała takie same oczy jak ja, czyli właśnie piękne oczy. I tak poza tym to nie pogadaliśmy za dużo o nas, no bo tu nie o to chodziło. Tu nie przyjechał na randka ani słodzić, przyjechał tu rozwiązywać swoje trudne sprawy. No i nie udało się. Nie udało się do końca rozwiązać tych spraw, ponieważ został wyznaczony termin kolejnego spotkania. Tym razem 4 grudzień. Zaś to samo. Zaś muszę kupić bilet na samolot. Zaś muszę kupić hotel i ogólnie zatroszczyć się o siebie, żeby tu nie spać na ulicy. No i 4 grudnia trzeba tu przylecieć znowu. Pani na policji, która spisywała dzisiejszy protokół, opowiedziała na koniec taką ciekawostkę, że ostatnio tu jakiś chłopak wspinał się na kościół gdzieś w Paryżu. No i oderwał się kawałek elewacji tego kościoła i on spadł z tym kawałkiem na ulicę, no i połamał obie nogi. Kolejny przypadek upadku z wysokości jakiegoś młodego Urban Climbera. Coraz bardziej mam dość tego, właśnie tego wspinania w mieście bez asekuracji. Powiem wam, że tak daleko to już zaszło. Ja wiem, że to jest moja pasja, ale to jest właśnie moja pasja i to jest moje cierpienie. Ja przez to cierpię. Ja już mam tego dość, ale bardzo, bardzo chciałbym zrobić jeszcze kilka rzeczy w związku z takim wspinaniem na wieżowce i będę się trzymał planu i będę robił te rzeczy. Więc nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, tylko no, nie wiem co powiedzieć. To może powiem ciekawostkę o wieży Eiffla. Ostatnio złapali jakichś 2 Amerykanów łożartych, którzy tam spędzali czas nielegalnie. Oni podobno było tak, kupili bilet, wjechali do połowy, przeskoczyli barierki i schowali się w takim miejscu, gdzie nie można wchodzić. No i byli bardzo pijani. Policja po nich przyjechała razem z oddziałem tych ratowników wysokościowych, którzy czasami Urban Climberów ratują, nie? Czyli pewnie Sebastian na czele ze swoim właśnie oddziałem komandosów alpinistycznych.
No i właśnie taka ciekawostka, takie coś mi się udało przeczytać, że niby 2 pijanych Amerykanów na wieży Eiffla. To dzisiejsze spotkanie na komisariacie wyglądało w ogóle nie nadzwyczajnie. Normalnie 4 krzesła, na jednym ja, na drugim pani prawnik, na trzecim pan tłumacz, a na czwartym taka pani z policji, która miała kartkę, długopis, komputer i zapisywała wszystkie moje odpowiedzi na jej pytania. Ona mi zadawała takie pytania bardzo proste a propos tej wspinaczki, dlaczego to zrobiłem i czy wiem, że tak nie wolno. Kolejka do wejścia na wieżę Eiffla jest monstrualna. Dobrze, że mam zakaz zbliżania się. Jeszcze przez rok. Jeszcze przez rok nie mogę tam nawet za bilet. Nawet możliwe, żeby mi biletu nie sprzedali. Także w ogóle się tym nie przejmujemy. Kontynuujmy. Zawsze i wszędzie montaż robiony będzie. Hotel, siemano. Dzień kolejny, siemano. Hotel z zewnątrz prezentuje się następująco, a to jest genialna aplikacja Uber, na której widać mnie. Tu jestem tą niebieską kropką, a to jest pan Uber, który właśnie tu jedzie po tej czarnej kresce, żeby dojechać w to miejsce, aby zapewnić mi transport na lotnisko Charles de Gaulle. Na terminal 2B jedziemy. 3, 2, 1. Czarna Toyota Auris. Bonjour. Yes? Yes, please take that. Yes, terminal 2, departures. Merci, bye. Panie z policji, z pieskami policyjnymi. Podobno to jest tak, że te pieski policyjne, jak wyczują u kogoś coś niepożądanego, no to się tak jakby łaszą do tego kogoś i udają, że nie wiem, że go lubią albo coś. I wtedy to jest znak właśnie dla policji, że tego kogoś trzeba sprawdzić. EasyJet 12:55, Krakowie, o czasie, check-in 3. Dobrze poszło na bramkach bezpieczeństwa, dobrze tu ogarniają na tym lotnisku, wszystko fajnie. Do odlotu jeszcze godzina, także mam dużo czasu, więc mogę Wam na przykład powiedzieć, ile to kosztuje taki przylot do Paryża. No, zacznijmy od tego, że parking w Krakowie 60 zł, samolot tam i z powrotem do Paryża 1000 zł, trasa z lotniska na hotel 120 zł, hotel za 2 noce 560 zł. Przemieszczanie się na miejscu po Paryżu, no to tam już zależy, jak kto sobie ogarnie, ale ja nie ogarnąłem, nie miałem biletu i musiałem zapłacić 340 zł, czyli te 72 euro, nie? 340 zł. Jedzenie na mieście 280 zł. Uber powrotny z lotniska, to znaczy z hotelu na lotnisko 120 zł. Plus 500 euro za godzinę pracy pani adwokat. Normalnie ona kasuje 1000 za godzinę, ale mnie skasowała tylko 500. 500 euro, czyli 2350 zł.
to się równa 4850 zł. Zaokrąglimy to do 5000. 5000 zł. Także trzeba było właśnie rzucić wszystkie obowiązki tam w Polsce i sobie tak przylecieć samemu tu, wiecie, tak to jest mało rozrywkowy wypad, kiedy tak bez kolegów albo bez dziewczyny lecisz w jakieś miejsce, w ogóle to ani to romantyczne, ani to przyjemne. Jest taka praca, nie? No, także takie są konsekwencje wspinaczki na Montparnasse, że później się trzeba szlajać po sądach, po policjach, wydawać pieniądze. No i to nie wszystko, bo wiecie o tym, że ja już przyleciałem tu drugi raz w tej sprawie, a jeszcze będę tu musiał przylecieć co najmniej raz w grudniu. 4 grudnia muszę tu zaś przylecieć. Czy w grudniu się dowiem, jaka jest kara? No bo to jeszcze nie jest kara. To, że ja muszę tu jeździć, się tłumaczyć, to jeszcze nie jest kara. To jest... Ja to wszystko robię po to, żeby się dowiedzieć, jakie są konsekwencje. Robię to dla Was, drodzy widzowie, te wszystkie wspinaczki, a później te tłumaczenie się. Powiem Wam szczerze, że nie wiem jeszcze, jak długo nerwowo będę w stanie wytrzymać te cyrki. Jak na razie czuję, że żyję, robiąc takie różne rzeczy. One mnie napędzają, ale tak jak widzicie, to wszystko prowadzi tak naprawdę do kryminału albo do grobu. No, tak, więc no, ogólnie nie polecam wspinaczki w mieście, na budynki. To jest głupi pomysł. Teraz robimy cięcie i widzimy się w Polsce. Cięcie. Lotnisko w Krakowie, siemano. Przylecieliśmy tu 5 minut temu EasyJetem. Było wspaniale, nie mam żadnych uwag. Ale mam spostrzeżenia co do pogody. Jest tu o wiele gorsza niż była w Paryżu. Tu jest zimniej i bardziej zachmurzone niebo. No, mniej się chce żyć. Ale jest obwarzanka kupiona tam przy wejściu, a teraz będzie cięcie i chropaczów. Cięcie. Siemanko chropoców. Dojechaliśmy. Nie mam już nic więcej do powiedzenia w tym odcinku, oprócz tego, że chciałbym podziękować za to, że chciało Wam się oglądać ten odcinek do końca. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.